To są produkty, o których głośno było w 2024 roku. I w dzisiejszym materiale przetestuję je wszystkie, wybierając jeden produkt, który otrzyma tytuł The Best Item of the Year. A zaczynamy od kebaba. Kura warzyw, a tak dokładnie to Gemüse Kebab. W tym roku było bardzo głośno o różnych kebabach. Temat kebabów przewijał się praktycznie codziennie na YouTubie. Różne testy, najlepszy, najgorszy. Po prostu było tego pełno. Więc postanowiłem wykorzystać fakt, że również głośno było o kebabie z gwiazdką Michelin, z kury warzyw i drugiej wersji od kucharza. Jest to kebab takiego tiktokera, który zrobił właśnie kolaborację z kurą warzyw i mamy tutaj właśnie dwie wersje i dostaliśmy śnieg, bo tam jest posypywane wszystko śniegiem. Nice. 86 zł zapłaciłem za te dwa kebaby. 43 ten, 43 ten. Oba mają sos jalapeno średnio ostry i śnieg. Nice. I tam widziałem, że te kebaby są naprawdę takie wykwintne. Masz cebulę marynowaną w Coca-Coli. Jest grubo. Kutnej z co to jest kutnej? Kutnej? Hutnej z żurawiny, dżem z czerwonej cebuli na coli, a tu mamy wędzone śliwki i dżem z białej cebuli. Bierzemy sobie najpierw tego od pana Artura, jest potężny, otwarty z dwóch stron, tu i tu. Czy to tak się je? Nie wiem, nie wiem. Tutaj wziąłem opcję w lawaszu i tam też, więc w sumie obie są takie same. Faktycznie czuć taki posmak marynowanej cebuli. Śnieg mi spadł. Jest tutaj całkiem sporo kapuchy, która jest taka mocno zbita, twarda, taka surowa. Myślę, że to będzie ciężki kebab, jeżeli chodzi o trawienie. Mięso jest mocno orientalne i wszystko jest bardzo, bardzo słone. Jest to taki mocno intensywny, kapuściano-cebulowy keps. To jest nowa, ulepszona wersja. I tak jak w zeszłym roku fajnie mi to podeszło, to w tym roku mniej. No, dla mnie trochę zmiana na niekorzyść. Ma on swój vibe, ma charakter, ale myślę, że tą pozycję dałbym 4/7. To zobaczmy opcję kucharza. Widzę, też są również te pędy sosny. Mega czuć tutaj różne przebitki smakowe. Faktycznie jest ten posmak Coca-Coli, jest posmak cebuli i ten sos mam wrażenie, że troszeczkę lepszy niż w tamtej wersji. Dziwnie, jest słodko, ale fajnie się to komponuje. Ta pozycja siedzi mi lepiej. Tu dałbym 5/7. Lecimy sobie w temat napojów i mamy tutaj Coca-Colę Zero Spicy. Ona miała swoją premierę, jeżeli się nie mylę, latem tego roku i szybko została wycofana. Tak jak się pojawiła w różnych takich sklepach z kuchniami świata, z jakimś zagraniczną żywnością i tak dalej. Kupiłem ją bodajże pod koniec lipca i momentalnie po tygodniu, dwóch została wycofana i do tej pory jej nie ma. Więc jest to swego rodzaju kolekcjonerski item, bo już jest niedostępna. Wydaje mi się, że już w sprzedaży jej nie dorwiecie. Malina Spiced Flavor. Czy ona będzie ostra? Barwa kolki, czyli standardowa. A czy ona spiced? Malinowa tylko. Malinowa, kola malinowa. A tak ja nie próbowałem jeszcze. Ogólnie jak ktoś lubi malinowy smak, to będzie fajne. No raczej już nie będzie. Raczej już nie będzie. 6/7 dałbym. Good shit. Szkoda, że nie produkują. No to lecimy teraz z nowościami od Kindera. Jeżeli chodzi o Kindera, no to oni co roku wydają jakieś fajne nowości. No i nie ma się co oszukiwać. One zawsze robią furorę. W tym roku mieliśmy premierę nowych Chocobonsów Crispy. Białych Chocobonsów, czyli 2 razy New Chocobons. Coś takiego. Kinder Tronki. To będzie takie pewnie w takim lekkim wafelku, jak ten Nutella Breads chyba. I jakiś baton. Zaczynamy od Chocobonsów Crispy. 67 gramów ma to, a to kosztowało ponad 20 zł. Przebitka chamska. Chocobons Crispy, ale pachnie. Już czuć. Mocno, intensywnie pachnie. To wygląda jak trochę takie małe jajeczko. Takie Ferrero Rocher. W środku tak. Jest krem. Ej, dobre. Ej, kozak. To chyba najlepszy produkt Kindera, jaki jadłem. Ej, serio, to jest kozak. Szkoda, że to takie drogie. 7/7 to daje. Pyszka, na serio. Najlepszy Kinder, jaki jadłem. No to zobaczmy sobie drugie Chocobonsy. Tu już jest ich więcej, bo mamy 200 gramów w paczce, a też to kosztowało blisko 2 dych. 67, prawie 4 razy mniej. No i taki biały Chocobonsik. Zwykła biała czekolada. Tak. Bez szału, no. To jest 4 razy lepsze. Tak. To nawet dałbym takie 3/7, No, 4. Oto Tronki. Co to jest Tronki? Takie coś. Z zewnątrz bardzo kruchy. Trochę mi się to kojarzy z Kinder Bueno, ale w środku ma jakieś chrupki. Dobre, no. 6/7. To no. Lepsze niż Crispy dla mnie. Lepsze? Ja bym dał to wyżej. Aha. To został baton. Bacon. Który wygląda jak taki Maxi King. Taki środek. Na tle tego nie wyróżnia się jakoś mocno. Dałbym tak. To najlepsze,
To drugie miejsce, trzecie miejsce ten baton, a czwarte Chocobons. I to dajemy na tier listę na samą górę. To na razie jest top produktem. Kolejne co mamy to zestaw mrożonych owoców Chillberry. I mamy tu różne, ponieważ banan, malina oraz truskawka w czekoladzie. Cały rok praktycznie był szał na te owoce, czy w Lidlu, czy w Biedronce. Te akurat są zestawy z Biedronki. No i wyjęliśmy je sobie wcześniej, bo na 15 minut trzeba było je wyjąć, żeby smakowały najlepiej. Tak się na przykład prezentuje banan mrożony. Fajne. Tylko po Kinderze trochę jest taki zbicie. Tu mamy malinę. Ona jest podobno w białej czekoladzie w środku. Mało ma tej białej czekolady. Ale już lepiej trochę. Ale lepiej. No i truskawa. Ja taką wielką mam. No, Truskawa to jest. No. Pewno nie to jest banan. No. No, Kobiga, no. Truskawka w czekoladzie najlepsza, zdecydowanie. Po Kinderze to jest już ciężko, nie? Ale ogólnie jakbym to spróbował sobie pierwszy raz, no to takie 5-6 na 7 bym dał, no. W tym roku, jak i w poprzednich, również było głośno o Moji. Ale w tym roku wyszły nowe smaki. Standardowo mamy Moji Miss It oraz Moji i mamy dwa smaki. Mamy tutaj Chocolate Hazelnut, a tu mamy Cookie Crisp, czyli to są ciasteczka. 6 sztuk. Za to płaciłem chyba 30 zł. No, a za to 20 coś. Mega ciemne. Kakao. Ej, to jest takie Oreo, bym powiedział. Oreo w wersji Moji. Ale skondensowane mleko czuć też, nie? Ej, to jest fajne. Szczerze, chyba jedno z lepszych Moji, jakie ja jadłem. Tak jak tamte były takie ciągnące się gluty, to jest takie fajne, zbite, że ugryziesz i masz kawałek, jest naprawdę fajne. 6 na 7, bardzo dobre. I to jest żabki. A teraz mamy z Biedrony mega dużo tej mąki tutaj, czy tej skrobi ziemniaczanej. No, posypali tego w ciul. Mega białe. To jest chyba skrobia ziemniaczana? Czy mąka ryżowa? Mąka ryżowa. Mąka ryżowa. Tak. Mąka ryżowa. To jest słodsze. I ma nadzienie w środku. Mega czuć ten orzech laskowy, tak jakbyś jadła Monte. 3 na 7 tutaj. W tym roku wyszło również sporo wersji Prima, nowych smaków. I to jest reprezentant. Oj, by spadł. Nie wiem jaki to jest dokładnie smak, ponieważ z tyłu na etykiecie tego nie opisali. Ale mamy tutaj napisane, że jest to woda kokosowa z dodatkiem minerałów i ma to podobno nawadniać. Lepiej niż woda. Barwa? Jak taka lemoniada. To jest, a nie, sorry, jest. Strawberry Lemonade, czyli mamy truskawkową lemoniadę. Na polskiej etykiecie tego nie było, ale tutaj zobaczyłem, że na butelce jest. Tu nie ma nic z truskawki. Nie jest to złe. Tak jak wcześniejsze te wersje Prime'ów, które próbowałem, były, no nie chcę gadać tak odważnie, ale ohydne. To ta jest taka znośna, żebym sobie gdzieś tam popijał to. Tej truskawki tu nie czuję za dużo. Bardziej jest to lemoniada. Umieściłbym to po środku, czyli albo 3, albo 4. 4 na 7, ale i tak lepsza woda. W kwietniu premierę miały energetyki Buddy, napoje Dose. Ten chyba wyszedł najpóźniej. On chyba wyszedł jakoś przed wakacjami. Te były w pierwszej kolejności. Jeszcze był żółty, ale żółtego nie dorwałem. Mamy tylko te tutaj. Zaczniemy sobie od tego Zero. Zwykły energetyk dla mnie. Zobaczymy jak będzie smakował ten. Ten jest z cukrem. Wersja Classic. Bardziej słodki. Lepszy jest ten z cukrem. I mamy... O kurde. Żurawinę. Ma coś w sobie. Ale ten smak jest taki cytrusowo dziwny na końcu, dziwny posmak. I mięta na końcu, bo na końcu poczułem miętę. Żurawina, mięta. Zrobiłbym tak, z cukrem, żurawina i bez cukru. Tak smakują mi te energetyki, ale łącznie maksymalnie dałbym 3 na 7. To co mam tutaj jest chyba największym trendem jaki był w tym roku, czyli wszystko co jest możliwe jest związane z pistacją i to leciało na viral. Croissanty, pączki, batony czy słynne dubajskie czekolady. Tylko udało mi się coś takiego małego zorganizować. Jest to mini wersja dubajskiej czekolady. Wszystkie były już wyprzedane na koniec roku. Myślę, że święta, nowy rok i tak dalej, te okolicznościowe eventy zabrały po prostu wszystko z rynku. Za to malutkie płaciłem 2 dychy. Czaisz to? 2 dychy za ile gramów to jest? 29 gramów za 2 dychy. No świat oszalał. Pistacja, stonks. Zaczniemy od pączka. Pączek z pistacją. On jest oblany białą czekoladą. Tego kremu nie ma jakoś mega dużo, ale jest dobry. Good shit. Pistacja na zewnątrz, w środku. Myślę, że jakby tego kremu było za dużo, to też byłoby za mocno to słodkie. Więc uważam, że jest w punkt. Serio jest bardzo dobry. Pączek zwykły z marmoladą, taki naprawdę bardzo, bardzo dobry, świeży. Jest według mnie lepszy niż to. On jest pyszny. Ale zwykły pączek z marmoladą, według mnie to połączenie ciasta z marmoladą jest lepsze. Więc tu dałbym 5 na 7. No to zobaczymy jak będzie w przypadku croissanta. On jest na zewnątrz tym kremem pistacjowym oblepiony, ale czy jest w środku? Kruchy na maksa. Pusty. Myślałem, że będzie w środku też. No jest. A faktycznie, jej połówka trochę ma. Ale jest to dużo mniej niż w pączku. Ale za to sporo było na zewnątrz. Tu bym dał 6 na 7. No to zobaczmy tego batona Nestle. On był kupiony w Lidzie. Oj. Fajnie to wygląda.
Jaki delikatny. Ale w środku pistacji nie ma, w środku jest wafelek. Nie no, na opakowaniu jest napisane, że to jest krem pistacjowy. Ale chyba nie jest. Bardzo pistacjowy. Mocno, no. Coś tam nie pasuje. 3 na 7. To odpalamy dubajską czekoladę. Pierwszy raz, serio. Tyle już tego trendu jest w necie, a ja jeszcze nie testowałem. Zachowałem sobie ten moment właśnie na koniec roku, żeby razem z tobą przetestować sobie dubajską czekoladę. Zobacz, jaka czekoladka. Mała, ale wariat. Przeskakuje, tak, nie? Jest chrupkie. A jest. Są te włoski, no. Mega kremowy, Schokobons lepsze. Myślę, że mam maksymalnie 5 na 7 bym dał. Maksymalnie. No, max 5 na 7. Ale nie warto, jak ktoś nie ma hajsu, nie kupujcie sobie. Ale z jednej strony Schokobonsy za 2 dychy masz też bardzo mało. Jak napiszesz w tym momencie komentarz szokoladę, tak jak słyszysz, szokoladę, i napiszesz swojego Instagrama, to wysyłam paczuszkę do jednego z was. W nowym roku wyślę, po nowym roku, w sensie po Sylwestrze, wyślę tą pakę i coś tam jeszcze dorzucę i będziesz mógł sobie spróbować dubajską czekoladę w nowym roku. Takisy już od lat mają swoją popularność, ale w tym roku wyszedł, przepraszam, ciekawy smak, który nie jest ostry. Takis Ranch. To jest taki sos, który jest bardzo popularny w Stanach. On jest chyba na bazie majonezu. No już te chipsy testowałem, więc nie będę tutaj ci grał takiego jak to smakuje, ponieważ wiem jak to smakuje. Jest to chips taki fromage. Jest to typowy smak fromage w chipsach typu Takis. No i powiem ci, że to jest dobre. To jest dobre, ale dziwnie mi się je takisy, które nie są ostre, ponieważ jak widzisz tutaj, non-spicy, nie są totalnie ostre. Brakuje mi tego ostro-limonkowego posmaku. No trochę się czuję, jakbym spożywał podróbę takisów, że wizualnie przypomina to takisy, a smakowo nie. 3 na 7 to max, co mogę tutaj dać. Również wielu influencerów miało kolejny rok kolejną ilość płatków. Były te płatki Jammers, które praktycznie smakują 1 do 1, tylko się różnią aromatem. Ale jeszcze Lubella wypuściła coś takiego, jak dedykowane właśnie płatki z influencerami i między innymi Julia Żugaj dała swoje. Ja ogólnie płatki Lubelli lubię. One mają fajne makro. Te akurat mają więcej, 4,5 fatu na 100. One mają nawet krótki skład, jeżeli chodzi o płatki. Tu mamy jakąś edycję limitowaną o smaku chyba standardowym, bo to są kulki. To jest jak Nesquik Choco. Zwykłe. A muszelki są z patecem. Zwykłe chrupki po prostu dodali twarz ich. Szkoda, nie? Mogliby pokombinować coś. Czuję się oszukany, bo nie zobaczyłem tego aż tak dokładnie i myślałem, że to jest inny smak. Nawet tego nie przeanalizowałem. A to są zwykłe czekoladowe, ale są dobre. Nie ma co oszukiwać, są dobre, ale na tle nowego produktu, no to nie jest nic nowego. No smakowo dałbym 5 na 7, ale z racji tego, że to nie jest nic nowego, tylko po prostu dodana twarz, nota niżej, 4 na 7. Ten rok zaskakiwał, jeżeli chodzi o nowe smaki napojów i kojarzysz może już to Coca-Cola Oreo. W odcinku z edycji limitowanych produktów właśnie ta kolka była. Jest to kola, która ma taki karmelowy, ciasteczkowy posmak, ale jest to bardziej karmelowe niż czekoladowe, niż oreowe. 4 na 7. Jest to coś innego, ale tak jak sobie mówiliśmy w tym odcinku, według mnie lepiej by się to sprawdziło jako wersja z cukrem, no bo jednak byłoby to bardziej słodkie i bardziej byłoby to w smaku Oreo, a jednak na końcu ma ten taki bezcukrowy posmak tego słodzika. Mr. Beast również dał swoje produkty. Czekolady są bardzo płaskie, pomimo że objętościowo wydają się większe, to tylko mają 60 gramów, a 15 zł to kosztuje, więc to nie jest mało. I tu mamy jeszcze mleczną czekoladę z ryżowymi płatkami. Tym razem wzór wygląda tak. Tam wtedy było, że jeden kawałek jest jakby do podzielenia, a reszta jest dla ciebie. A tutaj wygląda to tak. Od spodu wygląda fajnie, no. Taki wzór tego Reese Puffs. No i tak się prezentuje czekoladka. Proszę, do dzielenia jest idealna. Fajnie chrupie, całkiem dobra. Lepsze niż na pewno tamte czekolady, ale cenowo pomyłka. Pewnie dlatego, że to jest importowany produkt, ale no jednak my musimy za to zabulić 15 tak. No i wersja z migdałami. Zaraz się wszystkiego dowiesz, czy warto, czy nie. Możesz zostawić w tym momencie łapkę w górę. Będzie mi mega miło i będzie to dla mnie mega motywujące. Wzór jest identyczny i są tutaj cząstki migdałów. Taka orzechowa. Dla mnie lepsza pierwsza. Osobiście uważam, że nie ma co wydawać hajsu i lepiej kupić sobie Milkę. Płacisz co najmniej 3-4 razy mniej i masz więcej czekolady. W tym roku ludzie również oszaleli na punkcie Bubble Tea i było naprawdę mnóstwo punktów, mnóstwo produktów, czy w sklepach, czy po prostu osobne food trucki nawet z tym Bubble Tea widziałem. Wybrałem 3 wersje. To są wersje z żabki, jest do tego oczywiście herbatka, Bubble Tea w końcu. Arbuzowa, tu są kulki, tu się dolewa tyle napoju. Tu mamy wersję gumy balonowej i to jest smak liczy. 160 gramów kulek. To dużo, nie? Ja zaczynam od arbuzowego. Guma balonowa i arbuz słaby. To w ogóle najsłabsze. Ten arbuz
To i to słabe na równi, a ten liczy w miarę okej. W ogóle te kulki takie plastik czuję. Jak wchodziły drwale, to mega kusiło mnie, żeby spróbować tą wersję z kurkami, ale specjalnie mówię, czekam na ten podsumowujący odcinek. Nie będę testował go tak jak wszyscy. Będę tym ostatnim. Pierwsi będą ostatnimi, a ostatni będą pierwszymi. Podobno jest tak, że nie masz tutaj żadnych kurek, tylko są kurki w tym kotlecie serowym. Drwal jest standardowy, tylko po prostu się różni tym kotletem. Serio, to jest najbardziej przehypowana kanapka. Czuć kurki, ale to bardziej bym powiedział, że to jest taki aromat. Przekrój tak się prezentuje. No, drwal to po prostu dla mnie co roku się robi coraz gorszy. Chyba jeden z najsłabszych drwali jaki powstał. Nawet ten chrzanowy według mnie ciekawszy był, gdzie chrzanu nie lubię. 2 na 7. Ale z maka jeszcze jest jedna rzecz, którą już testowałem. Są to mak popy. 3 różne smaki. Raz, 2, 3. Masz malinę, tak się prezentuje. Orzechowy. Ten jest według mnie najlepszy na razie. I tutaj nie pamiętam jaki był ten trzeci. Ten jest z białą czekoladą. Do kawki? Spoko. Każdy ma coś w sobie. Dałbym je 5 na 7. W żabce wyszły pizze, które są do dorwania gotowe na wynos. Akurat w tej żabce, w której ja kupowałem, ten piec był niedostępny i mogłem tylko je wziąć mrożone do domu, ale w pozostałych żabkach jest taka opcja, żeby dostać to w kartoniku na wynos, przygotowano już w sklepie. Dorwałem wersję margarita oraz wersję capricciosa. Jest to pizza z długo dojrzewającym ciastem, sos z oliwą z oliwek extra virgin i wypiekana w kamiennym piecu w stylu neapolitańskim. Tu masz wgląd na makrosy, 8,1 fatu na 100 w tej wersji margarita i 6,6 w tej wersji capricciosa i jak zamawiasz na wynos, no to w takim opakowanku, czyli widzisz tak albo tak, bo są 3 wersje, jeszcze była pepperoni, ale nie dorwałem jej. Pizze przed zrobieniem tak się prezentują, margarita, capricciosa, nieźle. Ilość składników myślę, że optymalna, ilość sera również. 220 stopni i robimy te pizzorki. Pierwsza pizzorka zrobiona, pora ją przykroić. Szczerze to wygląda bardzo ładnie, zobacz. Puszyste ciasto, no. Ciekawy jestem. O, a tutaj druga. Głodny? O, ta druga tutaj tak wyszła, jeszcze chwila, bo szynka puściła wodę. No na chwilę jeszcze. Mamy 2 pizzorki, margarita i ta capricciosa. Pokaż im ładnie z góry, jak się prezentują. Tu mamy tą margaritę, która mi się źle pokryła, ale jest ok. Ta ładnie się pokryła. Ta puściła wodę, więc szynka oczywiście musiała to zrobić. Wyglądają bardzo fajnie, jakbym taką na gotowo dostał z żabki w kartonie, byłbym mega zadowolony. Widać, że to jest troszeczkę lepsze gatunkowe ciasto, takie faktycznie napolitańskie. Fajne jest to, że właśnie w punktach takich jak żabka czy stacja benzynowa powstają coraz lepsze gotowe mrożone pizze. Mam wrażenie, że jakość tych składników jest troszeczkę z wyższej półki, to czuć. Pieczarki, szynka. Nie wiem, czy to szynka, czy pieczarki, ale czuję jakiś taki posmak. Ta pieczarka ma taki mocno grzybowy smak. Pieczarka z reguły pieczarką tak pachnie, a tu tak czuć taki grzyb. W sensie pieczarka to grzyb. Chodzi o to, że bardziej tak jak grzybowa. Te pieczarki z tą szynką mniej mi leżą niż ta margarita. Margarita lepsza i jest naprawdę sporo sera. Praktycznie na każdym kawałku tego sera jest dużo. Ale tak naprawdę, czy to jest takie 7 na 7? Dla mnie to jest 3 na 7. Ja bym dał 4, bo lepsze niż pół. 4 na 7, tom dałbym 2 na 7. Ale mam wrażenie, że jeżeli chodzi o mrożone pizze, to cały czas tamta z Shella na pierwszym miejscu jest, jeżeli chodzi o mrożone pizze. Coś, że ta jest ok, ale jest bezpłciowa, taka bez dodatku, bez... Ale jak jesteś mega głodna na imprezie, na kacu przychodzisz do żabki po taką pizzę, spoko. Na kacu to jest wszystko. Jeżeli chodzi o tytuł i temat roku 2024, to ten tytuł otrzymuje Choco Bones Crispy. Drogie, ale warte spróbowania. Szczęśliwego nowego roku! Hello!